Cześć, ja mam na imię Kuba i dzisiaj zapraszam Cię na kolejny film. Film, który myślę, że będzie dosyć ciekawy, choć pewnie inny niż do tej pory te, które widziałeś na moim kanale, ponieważ dzisiaj porozmawiamy sobie o panelach fotowoltaicznych. I oczywiście ja wiem, tak, jest już milion filmów na naszym YouTubie, gdzie różni twórcy opowiadają o tym, jak działają panele fotowoltaiczne i inne różne ciekawostki. Ja nawet sam jestem subskrybentem dwóch ciekawych kanałów. Jeden to panele fotowoltaiczne, a drugi to pompa ciepła i PV. Serdecznie pozdrawiam twórców. Natomiast ja chcę poopowiadać o tym, jak w naszej wspólnocie mieszkaniowej, dla naszych prywatnych mieszkań, mówię naszych, ponieważ wspólnie ze swoją sąsiadką zainstalowaliśmy dla naszych właśnie prywatnych mieszkań panele fotowoltaiczne na dachu naszej wspólnoty. Jak to się robi, jakie kroki powinieneś podjąć, w tym filmie właśnie o tym się dowiesz, więc jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałeś mojego kanału, zrób to właśnie teraz i jeżeli coś Cię zainteresuje, pamiętaj o tym, żeby napisać o tym w komentarzach, a ja zapraszam Cię teraz na film. I tak jak powiedziałem na początku filmu, będziemy rozmawiali w tym filmie o tym, jakie kroki powinieneś podjąć, jeżeli chcesz we własnej wspólnocie mieszkaniowej zainstalować na dachu panele fotowoltaiczne. I na samym początku też powiem, że nie jest to prosta rzecz, ponieważ musisz się uzbroić w sporo różnego rodzaju dokumentów, które musisz mieć, zanim w ogóle tą inwestycję rozpoczniesz. No ale od początku. Na początku oczywiście musisz mieć pomysł na to, żeby te panele zainstalować we własnej wspólnocie, pomysł na to, gdzie chcesz je też zainstalować. No oczywiście najbardziej prawdopodobnym miejscem do tej instalacji będzie dach. No ale co musisz zrobić? No i tutaj właśnie taka historia, ponieważ nasza wspólnota jest dosyć młodą wspólnotą, więc nasz budynek jest jeszcze i na gwarancji, i na rękojmi, jeżeli chodzi o dewelopera. No więc pierwszą rzeczą, którą musieliśmy zrobić, to poprosić właśnie dewelopera o to, aby wyraził zgodę na montaż takich paneli na dachu naszej wspólnoty. No i co ważne, bez utraty tej gwarancji rękojmi. To jest pierwszy krok. Drugi. Ten budynek został zaprojektowany przez kogoś, więc żeby chronić jego prawa autorskie, musieliśmy również poprosić dewelopera, aby wspólnie z nami uzyskał taką zgodę od właśnie projektanta budynku na to, żebyśmy takie panele fotowoltaiczne mogli zainstalować. To jest drugi dokument. Trzecim dokumentem, jaki będziesz potrzebował, to jest rzut dachu, więc znowu musieliśmy poprosić dewelopera o to, aby dostarczył nam taką dokumentację techniczną budynku, w której między innymi właśnie jest ten rzut dachu, wszystkie jego wymiary. Po co ten dokument jest Ci potrzebny? No bo musisz również ustalić, na jakiej powierzchni będziesz mógł zainstalować swoje panele fotowoltaiczne. Ja razem ze swoją sąsiadką, którą serdecznie pozdrawiam, mamy mieszkanie na ostatniej kondygnacji, więc również zdecydowaliśmy się na to, że jeżeli będziemy w ogóle instalowali te panele, to zrobimy to tak, żeby one były zainstalowane nad naszym dachem, a konkretniej ten dach jest właśnie nade mną, ponieważ studio, w którym nagrywam, jest stworzone na takim poddaszu. Co dalej? No więc kiedy masz już powierzchnię dachu i wiesz, ile jest metrów kwadratowych tego dachu, no potrzebujesz ustalić, ile tego dachu w tej części wspólnej należy do Ciebie. No i to jest, myślę, bardzo proste, ponieważ każdy mieszkaniec, właściciel nieruchomości posiada udziały w nieruchomości wspólnej, no więc te udziały da się za pomocą nich ustalić, ile metrów kwadratowych powierzchni części wspólnej, a więc konkretnie mówiąc, ile metrów kwadratowych powierzchni dachu w tym przypadku będzie należało do Ciebie. To z kolei powoduje, że jak już masz te metry kwadratowe, no to wiesz, ile paneli fotowoltaicznych zmieści Ci się na tej przestrzeni metrów kwadratowych dachu, która jest Tobie przeznaczona. No i teraz już mamy te trzy dokumenty, czyli mamy i zgodę dewelopera, mamy i zgodę projektanta budynku, a także mamy również obliczoną powierzchnię dachu. No i teraz potrzebujesz porozmawiać z zarządcą nieruchomości, czyli zarządcą, który opiekuje się tą wspólnotą mieszkaniową. Dlaczego? Ponieważ zarządca pomoże Ci przygotować uchwałę oraz załącznik do tej uchwały, umowę, którą będziesz za momencik zawierał ze wspólnotą mieszkaniową.
Nasza wspólnota jest mała, jest tutaj 12 mieszkań, więc 12 właścicieli. No każdy z nas ma jakiś udział w nieruchomości wspólnej. Ty, żeby uzyskać akceptację na montaż takich paneli, potrzebujesz przynajmniej 50% zgód tych mieszkańców. Dodam, że jeżeli mamy 12 właścicieli mieszkań, to nie oznacza, że potrzebujesz 6, no w zasadzie 7 zgód właścicieli, tylko potrzebujesz, patrząc pod kątem udziałów w nieruchomości wspólnej, ponad 50% zgód udziałów, czyli właścicieli, którzy posiadają te udziały w nieruchomości. No i tak, dlaczego o tym mówię? Ponieważ jeżeli mieszkasz w jakiejś dużej wspólnocie, no to po pierwsze, tych zgód będziesz na pewno potrzebował więcej. Po drugie, no udział w nieruchomości wspólnej prawdopodobnie się zmniejsza, ten procentowy udział, no bo dzieli się on przez ilość tych właścicieli mieszkań. No ale po trzecie, dach, który jest nad Twoim budynkiem, no też będzie ulegał takiemu rozdrobnionemu podziałowi, no więc musisz to wszystko dokładnie sobie przeliczyć, czy to w ogóle Tobie się będzie opłacało. Kiedy już to wszystko mamy ustalone, nasz zarządca wspólnie z nami postanowił przedstawić ten temat wspólnocie mieszkaniowej na spotkaniu wspólnoty mieszkaniowej. Po co? No ano po to, że jeżeli pozyskaliśmy zgodę dewelopera, pozyskaliśmy zgodę projektanta budynku, mamy również ten rzut dachu, no to może jest jeszcze ktoś we wspólnocie, kto chciałby dołączyć do tej inicjatywy i również sobie zainstalować takie panele. Kiedy to zebranie się odbyło, na tym zebraniu oczywiście przedstawiliśmy, co chcemy zrobić, przedstawiliśmy zapisy uchwały, która będzie podejmowała za momencik wspólnota oraz załącznik do tej uchwały w postaci umowy, którą będzie każdy właściciel, który będzie chciał taką instalację fotowoltaiczną założyć, będzie podpisywał ze wspólnotą. Treść tej umowy pokazuję Ci właśnie teraz na ekranie i tam jest kilka bardzo ważnych informacji. Oczywiście nie będziemy przytaczali w tym filmie całości zapisów tej umowy. Jeżeli będziesz potrzebował taki wzór, napisz mi w komentarzu, wyślij mi mail, prześlę Ci po prostu taki wzór na Twój mail, nie ma żadnego problemu. Natomiast w tej umowie to, co najważniejsze, to jest to, żeby zabezpieczyć przede wszystkim prawa wspólnoty, żeby zabezpieczyć prawa wszystkich właścicieli mieszkań, ale z drugiej strony, żeby jasno też wskazać prawa i obowiązki właściciela, który taką instalację fotowoltaiczną będzie montował na dachu. Dlaczego to jest ważne? No dlatego, że ponieważ jeżeli będziesz instalował takie panele na nieruchomości, no to w tej umowie wskazane jest, że musi to przeprowadzić firma, która ma do tego stosowne uprawnienia. Najlepiej, żeby oczywiście wybrać firmę z dużym doświadczeniem, firmę, która jest znana na rynku i myśmy taką firmę oczywiście pozyskali. Po drugie, to, co jest ważnego również w tej umowie, to to, że wszelkie ewentualne uchybienia, uszczerbki, jakieś wady, które powstaną w nieruchomości wspólnej po tym, jak zainstalujesz takie panele fotowoltaiczne, no nie wiem, na przykład dachówka się uszkodzi podczas takiej instalacji, obowiązkowo w tej umowie jest wskazane, że te ewentualne koszty naprawy to Ty jako mieszkaniec, właściciel tej instalacji jesteś zobowiązany pokryć. Oczywiście jest też jeszcze jeden bardzo ważny zapis, że w przypadku, gdyby instalacja w jakikolwiek sposób naruszała zdrowie i życie mieszkańców, czyli coś by było, nie wiem, wadliwego i zagrażałoby to po prostu bezpieczeństwu, to Ty jako właściciel również jesteś wskazany w tej umowie, że musisz zdemontować tą instalację. Co jest jeszcze ważnego w tej umowie? No cóż, jesteś dzisiaj właścicielem nieruchomości, no ale za jakiś czas może się okazać, że no nie wiem, no zdecydujesz się sprzedać mieszkanie. Co dalej z instalacją? Instalacja oczywiście zostaje. Ty sprzedajesz mieszkanie oczywiście z instalacją, która jest zamontowana na nieruchomości wspólnej, ale podczas sprzedaży informujesz swojego klienta, nowego nabywcę o tym, że on wyraża zgodę na to, i to się oczywiście dzieje w akcie notarialnym, że on wyraża zgodę na to, żeby przejąć te wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umowy, którą Ty podpisałeś. Czyli jakby jest taka ciągłość, czyli nowy właściciel mieszkania przyjmuje i instalację, ale również prawa i obowiązki wynikające właśnie z tej umowy, która jest zawarta ze wspólnotą. No ale wróćmy do uchwały. Wspólnota mieszkaniowa głosuje nad uchwałą, no i załóżmy, tak jak to się stało u nas, że ta uchwała została przegłosowana na tak. I co dzieje się teraz? No teraz potrzebujesz odczekać 6 tygodni na to, żeby ta uchwała się uprawomocniła. Ja nie znam się kompletnie na prawie, więc jeżeli ktoś ogląda ten film i wie, z jakiego powodu tak jest, to dajcie znać w komentarzu, opiszcie to
z czego to konkretnie wynika, na pewno i mnie, i pewnie komuś innemu też się to przyda. Natomiast odczekaliśmy te 6 tygodni, ponieważ w tych 6 tygodniach każdy właściciel, który na przykład był przeciw, może złożyć zaskarżenie takiej uchwały do sądu, no i wtedy ta procedura cała zatrzymuje się do momentu wyjaśnienia tej całej sprawy. No u nas na szczęście tak się nie stało i uchwała została przegłosowana i te 6 tygodni minęło, więc mogliśmy śmiało przystępować do realizacji. Wybraliśmy firmę, którą gorąco polecam, ponieważ spotkaliśmy się nie tylko z profesjonalizmem wykonania całej instalacji, ale przede wszystkim z dobrą atmosferą, z wielkim profesjonalizmem, jeżeli chodzi o podejście do klienta. To firma Homestar z Katowic. Mam tutaj nawet taki ładny notesik, który od nich otrzymałem. Mam tutaj wszystkie dane, więc jeżeli ktoś będzie potrzebował, to dajcie znać w komentarzu, piszcie do mnie mail, znajdziecie go na moim kanale YouTube. Chętnie skontaktuję Was z tą firmą. Ten materiał nie jest w żaden sposób sponsorowany, ale jestem naprawdę w stanie i powiedzieć kilka ważnych, myślę, informacji na temat współpracy z tą firmą, ale też i polecić tą firmę właśnie do tego, aby wykonała instalację również u Ciebie. Pan Damian, który opiekował się naszą instalacją, od samego początku był przy nas, opowiedział nam o co w tym wszystkim chodzi, czyli jak to się wszystko w ogóle dzieje, że ten prąd prawda, jest produkowany ze słońca, opowiedział o urządzeniach, opowiedział, jak będzie wyglądał cały ten proces od momentu, kiedy podpiszemy dokumenty i do momentu realizacji. Oni również za nas załatwili te wszystkie sprawy, które są ważne, jeżeli chodzi o zakład energetyczny, więc naprawdę czuliśmy się mega zaopiekowani. Więc jeszcze raz, jeżeli potrzebujesz kontaktu, daj znać. Może uda się też na zasadzie rekomendacji dla Ciebie jakiś rabat wywalczyć, więc napisz, jeżeli tylko potrzebujesz. Ok, w takim razie podsumujmy, co potrzebujesz, żeby założyć panele fotowoltaiczne we wspólnocie mieszkaniowej. Potrzebujesz zgody dewelopera, potrzebujesz zgody architekta budynku, potrzebujesz mieć rzut dachu, potrzebujesz spotkać się z zarządcą, potrzebujesz przygotować uchwałę razem z zarządcą, przygotować umowę, która jest załącznikiem do tej uchwały, no i potem już zagłosować razem ze wspólnotą mieszkaniową, wcześniej oczywiście ich informując, najlepiej, tak jak powiedziałem, zrobić to na zebraniu. Ok, w takim razie, czy opłacała nam się ta instalacja, czy jesteśmy zadowoleni, z jakich urządzeń skorzystaliśmy, żeby ten prąd produkowany ze słońca trafiał do naszych gniazdek, a nadwyżki do zakładu energetycznego i jak wygląda to na aplikacji, którą mamy zainstalowaną na telefonie. O tym wszystkim opowiem Ci w kolejnym filmie. Oczywiście, jeżeli masz jakieś pytania, to śmiało pisz w komentarzach, a jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałeś mojego kanału, to zrób to właśnie teraz. To na razie tyle. Trzymaj się. Cześć!